Autorem obrazu jest Antoni Kamieński. Artysta pochodził z ziemiańskiej rodziny, z Jarołówki. Jarołówka jest to wieś na Podlasiu, więc to jest nasz podlaski artysta. Mówił o sobie, że jest poetą, rysującym poetą. Mamy tutaj orła, który się wyswobadza z tych kajdan. Prawda? Jest już ta wolność, on jest dumny. Można się pokusić o porównanie z Feniksem, który się odradza. Orzeł w okowach z 1920 roku. Trafił do Muzeum Podlaskiego w 1963 roku z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Sztuka bardzo często miała podtrzymywać naród przede wszystkim w tej tożsamości, w tradycji polskości i tutaj ewidentnie to widać, że komentuje rzeczywistość. On jest symboliczny. Czarne orły, zaborcy, orzeł nasz, biały, on się wysuwa z tła na pierwszy plan, które jest rozmyte, ciemne, wychodzi z tej ciemności, tej niewoli. Niepodległość, Polska, zrzucone kajdany. Cały czas pojawia się pytanie, jak do czegoś dochodzi, a tu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to funkcjonowało, zanim w ogóle doszło do wyzwolenia tych obszarów. Otóż pamiętajmy, że każdy zaborca, a początkowo obszar Białegostoku i okolic był pod zaborem pruskim, potem pod zaborem rosyjskim, wprowadzał swoją własną administrację państwową i swój własny podział. To ciekawostka. Księgi metrykalne, które mamy jeszcze z czasów rosyjskich, w Białymstoku są tego samego wzoru jak w Irkucku, ale są już innego wzoru niż w Łomży. Dlatego, że pamiętajmy, że na Narwi była granica Królestwa Polskiego. Żeby pojechać chociażby do Warszawy, to jednak trzeba było przekroczyć granicę, wewnętrzną granicę, ale jednak granicę, trzeba mieć było pozwolenie na wyjazd. To też było do zintegrowania. Ksiądz Stanisław Chałko, który był ówczesnym posłem z Białostoczyzny na Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej, w jednej z interpelacji wygłosił, że trzeba przyspieszyć proces integracji Białostoczyzny z Polską, więc w Warszawie została latem 1919 roku powołana specjalna komisja. Tam weszło 5 resortów, m.in. spraw wewnętrznych, spraw zaopatrzenia, spraw przemysłu. Taki zespół miał opracować nowy podział administracyjny przyłączonych tych ziem, miano powołać do życia województwa. Biały orzeł jest tutaj dopracowany przez artystę. Widać tu doskonałość rysunku, jakim się posługiwał właśnie Kamieński. Współpracował z tygodnikiem ilustrowanym, ale w międzyczasie także cały czas miał kontakt z Paryżem. Dostarczał swoje rysunki do francuskich oraz angielskich czasopism. Był bardzo wziętym rysownikiem. Często podejmował tematy właśnie patriotyczne, zaangażowane społecznie i w takim też klimacie jest nasza praca. Pamiętajmy, że zarządy miejskie już funkcjonowały, władza na poziomie powiatów też już istniała, powoływano starostów, natomiast brakowało tego już ostatniego elementu do integracji ziem, czyli urzędów wojewódzkich i wojewodów. Decyzja o utworzeniu województwa białostockiego została podjęta w sierpniu, 2 sierpnia 1919 roku. Województwo białostockie było dużym województwem, było bodajże chyba drugim pod względem wielkości po polskim województwem w kraju. Miało składać się z ziem byłej guberni łomżyńskiej, ale bez powiatów makowskiego i siedleckiego. I tu ciekawostka, Łomża i Ostrołęka wchodziły w skład tego województwa. Miały się też składać z ziem guberni grodzieńskiej. I tutaj powiat białostocki, sokulski i bielski. No i z ziem dawnego Królestwa Polskiego też Suwalszczyzna miała wchodzić w skład województwa i co jest też pewnie bardzo ciekawe, bo dzisiaj tego nie ma, Grodno również miało wejść i te powiaty przy Grodnie miały wejść w skład województwa białostockiego.
Dużym sukcesem i awansem jednocześnie dla Białegostoku było ustanowienie w Białymstoku siedziby województwa, siedziby władz wojewódzkich. Dlaczego Białystok? Trzeba powiedzieć tak, że Białystok miał tutaj kilka poważnych atutów. Białystok staje się miastem wojewódzkim ze względu na dziedzictwo XIX-wieczne, ponieważ w XIX wieku dobra koniunktura gospodarcza związana z tym, że Białystok stał się centrum włókiennictwa, spowodowała, że było to na tym obszarze jednak największe w tym momencie miasto. Białystok w wieku XIX wyrósł na miasto stosunkowo duże, około 100-tysięczne, na ważny ośrodek przemysłowy i ważny ośrodek komunikacyjny. A więc jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, jeśli chodzi o połączenie komunikacyjne, a także centralne położenie w obrębie nowego województwa białostockiego, te atuty przeważały i przemawiały na rzecz Białegostoku. Mimo tego, że być może tam, część mieszkańców Grodna czy innych miast mogła mieć co do tego wątpliwości. W obrębie województwa znalazły się miasta, stolice guberni wcześniejszych, a więc Łomża, Suwałki, no i przede wszystkim Grodno. Przypomnijmy, że Białystok wcześniej znajdował się w obrębie guberni grodzieńskiej, ale samo Grodno miało też dużo poważniejsze tradycje polityczne, kulturalne. Było to miasto, w którym odbywały się sejmy Rzeczpospolitej. Białystok wcześniej był od strony władz administracyjnych, od strony rangi administracyjnej był miastem zaledwie powiatowym. Miał oczywiście wcześniej tradycje też obwodowe, ale było to dość dawno. Dzisiaj kojarzymy Białystok z Kresami, natomiast było to województwo centralne, od Białegostoku granica na przykład na wschód, pewnie trzeba było aż 300 kilometrów przejechać, żeby dojechać do granicy wschodniej Rzeczypospolitej. No i co można powiedzieć o Białymstoku? Że tu jest awans Białegostoku. Rzeczywiście Białystok zyskał tutaj nowe możliwości rozwoju. Przede wszystkim stolica województwa musiała posiadać pewne instytucje, nie tylko Urząd Wojewódzki, ale także szereg innych instytucji różnego rodzaju, a to wiązało się także z napływem do miasta urzędników, pracowników. Trzeba to podkreślić, że jednocześnie niemal w tym czasie powstał sąd okręgowy, zaczęły powstawać urzędy szczebla wojewódzkiego, zaczęła napływać tutaj też i polska inteligencja, szczególnie z Galicji, więc władze polskie miały tutaj taki zamysł, żeby jeszcze nastąpiła znaczna polonizacja Białegostoku, tak żeby go włączyć do takiego państwa polskiego, właśnie już bardziej zintegrowanego. W połowie dominowali tutaj Polacy i Żydzi. No i te mniejszości, chociażby niemiecka, czy rosyjska, czy białoruska, one wtedy nie były znaczne. Z różnego rodzaju instytucji, takich szczebla wojewódzkiego, Białystok zyskał kilka ważnych urzędów, aczkolwiek też może i nie wszystkie. Ważną instytucją był Okręgowy Urząd Ziemski, który zajmował się, jak sama nazwa mówi, różnego rodzaju sprawami związanymi z własnością ziemi, z majątkami ziemskimi, z parcelacją majątków ziemskich, z reformą rolną. Natomiast trzeba też przyznać, że nie wszystkie urzędy na stałe w Białymstoku się zadomowiły. Tak było na przykład z kuratorium oświaty i wychowania. Został w wyniku różnych tam przekształceń przeniesiony, podzielono jego kompetencje i mieściło się na przykład w Brześciu nad Bugiem. Podobnie było z władzami wojskowymi. Białystok nie stał się siedzibą okręgu wojskowego, dowództwa okręgu korpusu. Taką siedzibą było Grodno. Tam ulokowano dowództwo okręgu korpusu, mimo tego, że w samym Białymstoku było dość dużo jednostek wojskowych. Białystok miał duży garnizon wojska. Obecność ta związana była m.in. z bazą koszarową, która tutaj powstała jeszcze przed I wojną światową na potrzeby wojsk rosyjskich. W
W listopadzie 1919 roku został powołany pierwszy wojewoda białostocki, był to Stefan Bądzyński. On przyjechał w styczniu 1920 roku, zaczął organizować urząd wojewódzki. Oczywiście jego rządy nie były zbyt długie, dlatego że wyjechał z Białegostoku w lipcu 1920 roku, już nie wrócił, a następnym wojewodą białostockim już dłużej tutaj zarządzał województwem był Stefan Popielawski, bo był tutaj aż do roku 1924.